Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Cię, Piotrze. Witam, witam. I dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o takim temacie, o którym kiedyś rozmawiałem też z Arkiem Miazgą. Chodzi mi o żywy folklor. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, chciałbym tutaj tylko nadmienić, że sponsorem dzisiejszego naszego spotkania jest firma Brooks z Przemyśla, która jest producentem jedynej takiej niepowtarzalnej wody toaletowej, albo inaczej można by powiedzieć perfum. To jest edycja limitowana, ale ona jest inspirowana takim eleganckim aromatem suszonych liści tytoniu i tak przeplatanych z takim zapachem wanilii. Także no jest to dosyć oryginalny zapach, taki wprost bym powiedział dla prawdziwych dżentelmenów. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny, ale ja tutaj na reklamie podałem numer telefonu do firmy, jak i kontakt do ich sklepu. To wystarczy napisać brookshop.pl. Jak wejdziecie w zakładkę upominki, tam na pewno te perfumy znajdziecie. Warto naprawdę, bo jest to jedynie niepowtarzalny zapach, a myślę, że warto jest czasami pachnieć jak właśnie gentleman albo pozostawiać po sobie taki zapach, bo wiecie, ze stara zasada mówi bardzo prosto, że dżentelmeni nigdy nie rozmawiają o pieniądzach, dżentelmeni mają pieniądze, a nawet jeżeli tych pieniędzy nie mają, to robią wrażenie tak, jakby te pieniądze mieli. Tak więc zachęcam, żeby sobie zajrzeć na stronę firmy Brook albo pod ich telefonem 570 814 076. Tam możecie zasięgnąć wszelkich kontaktów. A dzisiaj przejdziemy sobie, Piotrze, do tematu związanego z żywym folklorem. Czym Twoim zdaniem jest w ogóle żywy folklor? Taki temat, który bardzo często i na Twoim kanale zresztą gości, ale też często Damian Trela o nim mówi, czy Arek Miazga. Jakby to można było tak najprościej streścić, aby wszyscy ten temat zrozumieli? Zanim przejdę do tematu, to tylko dodam, że na pewno podobny zapach jest w norze niejednego krasnoluda. O nich dzisiaj mówimy. Czym jest żywy folklor, drodzy Państwo? No, jak słuchaliście audycji z Arkiem, z Damianem, no to pewnie wiecie. Najprościej mówiąc, to są współczesne relacje o spotkaniach z istotami uznawanymi za dawne demony ludowe, stworzenia z dawnych wierzeń, stworzenia z mitologii słowiańskiej i innej również. To są też spotkania z istotami, które się nie kwalifikują ani jako ufonauci, ani jako kryptydy. Czyli całe spektrum różnego rodzaju dziwnych incydentów, które jest bardzo trudno przypisać. Ktoś mógłby powiedzieć, no to są jakieś bzdury. Ale tak naprawdę żywy folklor to jest nasz autorski termin. W sumie nie pamiętam już, kto go zasugerował. Przypisujemy go sobie wspólnie. On krąży od kilku lat. Okazało się, że no, zaczęliśmy jakoś zbierać te relacje. Zaczęły nas interesować. Dlatego, że no, szukaliśmy tej wysokiej dziwności, czyli tych najbardziej niezwykłych historii związanych z UFO. No i okazało się, że bardzo często było tak, że gdzieś ludzie nadsyłali do badaczy czy do ludzi, którzy się zajmowali dokumentowaniem, zbieraniem tego typu relacji, takie historie, które nigdzie nie pasowały. No bo wiesz, kryptydy to w Polsce jest temat de facto nieistniejący. A na przykład ktoś opisywał spotkanie z jakimś dziwnym stworzeniem, nie wyglądającym ani jak Sasquatch, ani jak wilkołak, tylko takim czymś, ale nie wiadomo, co to było. Inni opisywali na przykład spotkania z jakimiś małymi istotami. Jeszcze inni opisywali zdarzenia, które rozgrywały się gdzieś na przecięciu pomiędzy, wiesz, spotkaniem z aniołem, a objawieniem. Czyli tego było naprawdę dużo i one były naprawdę różne, ponieważ takie historie napływały przez lata, tylko one, wiesz, no jeżeli ufolog dostawał taką opowieść, to często one lądowały gdzieś w archiwach, tego nie publikowano, no bo to nie pasowało do hipotezy o wizycie obcych, tak? Dopiero może książka Jacques'a Valle'a, o którym dzisiaj będziemy mówić, trochę to zmieniła. No i żeśmy zobaczyli, że takich spotkań jest dużo. Tutaj zarówno Arek i Damian wydali swoje książki, gdzie tego typu zdarzenia opisują. Teraz pracują nad kolejnymi.
I okazuje się, że tych relacji jest naprawdę mnóstwo. I to są zarówno historie trochę starsze, mające kilkadziesiąt lat, jak i zupełnie nowe. Wbrew temu, co wiele osób może sądzić na pierwszy rzut oka, to nie są wcale legendy. To są zupełnie współczesne relacje. One często są bardzo wstrząsające, one są dziwne, one, one no, nie kwalifikują się nigdzie, tak jak mówię. Czasami mają taką naturę bardzo ulotną, że jest trudno powiedzieć, z czym ludzie mieli tak naprawdę do czynienia, czy to była jakaś projekcja bardziej, czy to było spotkanie z czymś realnie istniejącym. Także to jest taka rozszerzona definicja żywego folkloru i wbrew temu, co wiele osób może pomyśleć, ludzie nadal to widują. Pamiętam, jak swego czasu, zresztą ciągle się to przypomina, islandzki folklor, że tam nadal jest tak, że wierzy się w elfy, nie wolno usuwać pewnych kamieni, bo to są kamienie elfie. Okazuje się, że u nas tego typu wierzenia plus tego typu zdarzenia też występowały. Natomiast to zostało uznane za jakiś totalny zabobon, wiesz, no bo kto by się dzisiaj interesował jakimiś tam istotami z mitologii. To też nie jest powiedziane, że my w 100% wierzymy, że te istoty istnieją, bo one mogą, to może mieć zupełnie niematerialny, wręcz paranormalny charakter, pokrewny jakimś manifestacjom, powiedzmy, parapsychicznym, związanych z naszą psychologią, ale to się dzieje, ludzie to nadal widują. Czyli innymi słowy, ludzie obok ufonautów w Polsce równie często widują jakieś skrzaty, krasnale, jakieś dziwne istoty. Jak to wytłumaczyć do końca? Nie wiem, ale to ma miejsce. Ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie mieszać tego z UFO tak bezpośrednio, tylko zaliczyć żywy folklor gdzieś tam do jakiejś manifestacji, powiedzmy, o charakterze parapsychicznym. Może sobie kiedyś opowiemy dlaczego, bo tutaj wyłożenie tej teorii troszeczkę by czasu zajęło, ale tak to wygląda. Przy czym też należy podkreślić jeszcze jedną rzecz. To nie zawsze jest tak, że ci ludzie w czasie spotkań z żywym folklorem, oni widują wypisz, wymaluj coś z legend, jakąś syrenkę czy coś. Nie. To czasami jest podobne. Nosi pewne wizualne ślady, albo przypomina nam jakąś istotę, którą znamy z legend, natomiast rzadko też, muszę powiedzieć, jest tak, że te istoty no, wyglądają jak, nie wiem, jak jakieś krasnale czy coś w tym stylu. Owszem, są różnego rodzaju relacje, ale zazwyczaj to jest gdzieś tak trochę podobne. No, to nie jest tak, że ktoś zobaczył, wiesz, skrzata takiego jak w książkach o sierotce Marysi, aczkolwiek nie mówię nigdy, bo takie historie też są. No i dodatkowo trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Moim zdaniem, cokolwiek to jest, to ludzie mają z tym doświadczenia raczej, tak wynika z takich moich ustaleń, raczej negatywne niż pozytywne. I to przypomina jakieś manifestacje, tak? To nie są takie spotkania jak właśnie z kryptydami, że masz do czynienia z istotą z krwi i kości. To po prostu wygląda jak jakaś parapsychiczna manifestacja bardziej. No bo nie chcę tutaj, aby ktoś sobie pomyślał, że wierzymy w to, że gdzieś tam są krasnoludki. Ale wiesz, wydaje mi się, że ludzie pragną tego. No weź sobie jako przykład podaj, że przykładowo we Wrocławiu są krasnale i się robi, żeby ludzie szukali tych krasnali, prawda? Tak samo na przykład w Katowicach zrobili beboki, prawda? Czyli te złe duszki, którymi straszono dzieci. I tak jak się szuka na przykład krasnali we Wrocławiu, tak w Katowicach szuka się beboków, prawda? Więc mi się wydaje, że ludzie tak jakby pragną tego baśniowego świata na swój sposób, no nie? Na pewno tak, bo myśmy zostali go trochę pozbawieni. Dlaczego żeśmy go zostali pozbawieni? No to tłumaczę na przykład Bohdan Baranowski, jeden z bardziej znanych folklorystów, tak go chyba też można nazwać. On mówi, że to jest częściowo wina PRL-u, tak, bo to doprowadzanie wsi polskiej do cywilizacji po wojnie no, wiązało się też z walką z zabobonami.
Także te wierzenia, one przetrwały, jeżeli przetrwały, to same z siebie, natomiast one nie były tak pielęgnowane, jak mi się wydaje w innych krajach. Ja też tylko dodam, że żywy folklor to wcale nie jest domena tylko polska. Nie. Podobne relacje, podobne nawet stowarzyszenia, inaczej, stowarzyszenia zajmujące się podobnymi sprawami istnieją chociażby na Wyspach Brytyjskich. Tam też podobne relacje występują. Cechy tych zjawisk są identyczne. Powstały nawet książki, powstają publikatory na ten temat. I muszę powiedzieć, że niekiedy, jeżeli się zaznajamiamy z tymi historiami, to no, jest nam bardziej do strachu niż do śmiechu. One nie są zabawne, one wyglądają czasami tak groteskowo, natomiast same w sobie mają taki niepokojący raczej charakter. Ja odnoszę takie wrażenie, że to ma taki charakter tricksterski, ale też lekko diaboliczny zawsze. Czyli to nie są wcale jakieś, wiesz, przyjazne takie krasnale, czy jakieś, nie wiem, trolle jak smurfy. Chociaż troll to jest dla nas kategoria zupełnie obca. No właśnie, ale czy ten temat żywego folkloru wiąże się w ogóle w jakimś stopniu z UFO? Czy są tam też widywane jakieś dziwne obiekty, czy tylko po prostu te dziwne istoty? Jeżeli chodzi stricte o obiekty, no to są takie, nie wiem, postaci, takie kategorie w folklorze ogólnoeuropejskim, także w polskim, także w śląskim, które UFO przypominają. To są tak zwane świeczniki, świetliki, swetlonosy na Słowacji, o których mówił Krzysiek Drzeczkowski. Czyli one noszą pewne podobieństwo do obiektów UFO, dlatego że one są przedstawiane zwykle jako właśnie jakieś latające, kuliste obiekty. Tak? Moglibyśmy powiedzieć, że tak, kryją się za tymi dawnymi opowieściami o tych świecznikach czy fojermenach, czasami różne są naprawdę nazwy, kryją się relacje o UFO po prostu. Natomiast tak w rzeczy samej, to takie typowe zdarzenia z kategorii żywego folkloru, one nie mają wiele wspólnego z manifestacjami UFO. Czasami jest tak, jak na przykład w sprawie słocińskiej, którą badał Arek Miazga, że wśród różnego rodzaju doświadczeń ludzie mają styczność z fenomenem UFO, ale czasami zdarzają im się jakieś takie dziwne incydenty właśnie z kategorii żywego folkloru. Gdzieś tam w samym swoim jądrze, w samym swoim centrum, oba te fenomeny, żywy folklor i zjawisko UFO, mogą być połączone. Jeżeli potraktujemy to jak swego rodzaju projekcje pochodzące, nie wiem, dajmy na to z wnętrza mózgu, nie wiem skąd, no, mówiąc projekcje z wnętrza mózgu, to wiele osób pomyśli, o ten Piotr to durny. Wyprojektowaliście sobie coś kiedyś z mózgu? No nie, ale w odpowiednich okolicznościach może do czegoś takiego dochodzić, tylko działa tu pewien czynnik paranormalny, którego nie rozumiemy. To są trochę tak jakby sny na jawie, bardziej. I jeżeli potraktujemy te istoty jako pochodzące z jednego źródła, no to możemy zauważyć, że zarówno tak jak dzisiaj wierzymy w kosmitów, że one są takimi a takimi stworkami, mają takie a takie cechy, tak dawniej wierzono po prostu w różnego rodzaju demony. I to coś, co sprawia, że te stworzenia się pojawiają przed człowiekiem, to jest ten sam mechanizm, to jest to samo zjawisko, tylko w innej skórce, tak? O tym tak naprawdę od bardzo dawna się mówi. Zresztą sam Jacques Vallée zauważył, że wiele cech współczesnego zjawiska UFO, wiele zachowań ufonautów bardzo pasuje do zachowań chociażby chochlików, różnego rodzaju diabełków, diabłów, tych istot z mitologii ludowej, tak? I tutaj nie da się ukryć, że rzeczywiście te podobieństwa są. No tylko nikt tego nie jest w stanie powiedzieć na 100%, jak to zjawisko wygląda, bo jego się nie da zmierzyć, jego się nie da złapać. Ono ma ściśle charakter, moim zdaniem, psychologiczny i związane jest z tymi samymi mechanizmami, które wywołują stany wizyjne, różnego rodzaju objawienia i tak dalej. Tylko że no, te spotkania z żywym folklorem, zresztą to też jest dobra analogia, no wiesz, wszystkie objawienia, masz całą playlistę o objawieniach. W tych objawieniach pojawiają się na przykład anioły. To też są istoty zwierzeń, tak? No, weź Eskiogę.
w Eskiodze pojawiały się istoty, które można by podciągnąć pod kategorie folklorystyczne. No. Także tutaj gdzieś w tym wszystkim przejawia się jedna nić. Jedna nić, niektórzy wierzą, że kontaktu z jakąś siłą tajemniczą, inni, że to są po prostu projekcje może zbiorowej nieświadomości, może czegoś podobnego. Także jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to podobieństwo może być wyrażone w tym, że zarówno UFO, a przynajmniej niektóre manifestacje powstają w podobny sposób co żywy folklor, biorą się z tego samego źródła. Natomiast jeżeli chodzi o przypadki, no to są to zupełnie inne historie. Te istoty wyglądają różnie, bardzo różnie. I jeżeli jakieś podobieństwo jest do jakiejś dziedziny, to raczej do kryptozoologii. Znaczy się takiej potworologii, bo kryptozoologia to tak naprawdę bada nieznane zwierzęta. Także tak by wyglądała odpowiedź na pytanie. To można traktować jako element rozważań ufologicznych, ale niekoniecznie to jest coś, co się z tym 100% wiąże. No ktoś może powiedzieć, dobrze, kosmici przylatują, mają takie urządzenie fajne i mieszają człowiekowi w mózgu, żeby on widział tych kosmitów tak, jak sobie różne rzeczy wyobraża. Albo że jest jakaś siła, że przybywają istoty z innego wymiaru i one nie mają formy. I one się manifestując przed człowiekiem, manifestują się na podstawie naszych wyobrażeń. Dlatego te istoty zawsze wyglądają inaczej. Dlatego przypominają albo Matkę Boską, albo przypominają karły, albo skrzaty, albo nie wiem, jakieś dziwne stworzonka. Także w ten sposób to wygląda. Odpowiedzi jasnych nie ma, ale są też pewne paradoksy. Na przykład dużym paradoksem jest to, że wiesz co, ludzie cały czas widują jakieś dziwne stworzenia z wierzeń, na przykład słowiańskich wierzeń. I to są ludzie żyjący teraz. To są ludzie żyjący na przykład, nie wiem, w latach 2000, w dzisiejszych latach, w latach 90. Dzisiejsi ludzie nie żyją raczej folklorem. Znaczy wiesz, dzisiejsi to może jednak, bo mieliśmy renesans zainteresowania słowiańszczyzną. Natomiast ludzie w latach 2000 tak sobie podchodzili do tego tematu. To nie było bardzo popularne i nagle się okazuje, że wielu z nich, no nie tam, że każdy, ale wielu z nich miało doświadczenia z tego typu zdarzeniami. No, na ogół na co dzień mało kto z nas myśli na temat, nie wiem, skrzatów i takich tam rzeczy, a nagle okazuje się, że niektórzy ludzie je widzą. Zatem nawet jeżeli to jest jakaś projekcja, no to dlaczego? Dlaczego? Z kosmitami jest trochę prościej, tak? Ludzie widują kosmitów, bo ciągle się o nich mówi. Oni występują w filmach, w książkach, w bajkach dla dzieci. Oni są wszędzie. Wizerunek kosmit jest mocno ugruntowany w człowieku. Sami szarace na przykład. Także to nie dziwi. No ale idąc tym tropem, skoro manifestują się nam i krasnale, i wróżki, no wróżki to nie akurat, to jest polska nazwa fenomenu Feris. One wcale wróżkami nie są, ale dajmy na to. To dlaczego nam się nie manifestują postaci z popkultury? Dlaczego ludzie na przykład, dlaczego ten fenomen, jeżeli on istnieje, jeżeli on by stał za tego typu projekcjami, dlaczego on się nie manifestuje jako Batman na przykład? Albo jako Superman, albo Spiderman, albo nie wiem, Zbigniew Stonoga, nie wiem, ktoś znany, prawda? Tylko mamy zawsze do czynienia z takimi dziwnymi istotami. To mnie też w pewien sposób zastanawia, no bo wiesz, dzisiaj ludzie, szczególnie to najmłodsze pokolenie, ono ma pewne postaci głęboko zakodowane. Dlaczego nie ma relacji o żywym folklorze, w kategorii żywego folkloru, o spotkaniach na przykład ze smurfami, tak? Przecież powinny być. No ludzie myślą o nich, widują je, oglądali te smurfy, one są zakodowane w tej naszej kulturze, a jednak nie. Nie ma takich relacji. Są relacje takie typowe, odnoszące się właśnie, jeżeli już podobne, to podobne właśnie do historii ludowych, tych starych. Starych, które tak naprawdę przecież nasza współczesna kultura zupełnie wyparła.
No właśnie, a jakie istoty w ogóle ludzie widują? Czy są to istoty jakieś materialne? Jakie stworzenia się widuje? Mm, Bardzo różne. Powiedziałem o tych skrzatach, ale jak sobie przeczytacie książki Jarka Miazgi, no to zobaczycie, że te istoty są różne. Nawet jeżeli mówimy, że to są skrzaty, no to jest tylko ogólna kategoria. One wyglądają bardzo różnie. Mamy też stworzenia przypominające sasquatche, mamy stworzenia przypominające wilkołaki, mamy też takie chimery niekiedy. Plus istoty, które nie są podobne do niczego, tak, w rzeczywistości. Natomiast czy to są stworzenia materialne? Wydaje mi się, że nie. Gdybym powiedział, że są materialne, no to by oznaczało, że przynajmniej w części z tych opowieści mieliśmy do czynienia z istotami, które muszą jeść, mieszkać gdzieś. One często tak naprawdę wyglądają jak trochę ludzie, no, z pewnymi różnicami, ale jednak tak. No to gdzie one by się podziewały przez ten czas? Wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, że to jest fenomen materialny. To jest coś, co dokładnie tak samo jak UFO niekiedy może przybierać formę materialną, natomiast samo w sobie ma taki nie do końca rozpoznawalny przez nas charakter. Ja nawet często oglądając, wiesz, w YouTubie ci się wyświetlają, czy na innych mediach takie głupie filmiki robione przez sztuczną inteligencję, kiedy nagle jedna rzecz się w drugą przekształca i masz takie dziwne wrażenie przechodzenia jednej rzeczy w drugą. Czy na przykład takiej chimeryzacji, że widzisz na tym filmiku stworzonym przez AI, że ktoś się na przykład, no dajmy na to, że się człowiek zmienia w bobra albo w szczura i widzisz te dziwne przekształcenia. Ja odnoszę wrażenie, że jest duże podobieństwo w relacjach ludzi, którzy spotkali takie dziwne zdarzenia, dziwne istoty, właśnie z tym. Ci ludzie, którzy mówią, że zetknęli się z żywym folklorem, często, nie zawsze, ale często mówią na przykład, że oni nie byli w stanie dostrzec niektórych szczegółów wyglądu tej postaci, tak? Że na przykład nie było twarzy, albo nie było oczu, albo zamiast twarzy była plama, albo te istoty były w jakiś sposób no, odcięte od rzeczywistości, na przykład przechodziły po prostu obok i tyle. Natomiast są takie historie, są takie relacje, zebrane też za granicą, które no, mają charakter taki bardziej horrorowy. Natomiast no, nie potrafię odpowiedzieć, czy to są istoty materialne. Moim zdaniem nie. To jest fenomen, który mieści się gdzieś w granicach badania, jeżeli w ogóle można mówić o badaniu parapsychologii, to są te klimaty moim zdaniem. Natomiast co to jest, nie mam zielonego pojęcia, dlatego że to też nie aktywuje się cały czas, to nie jest aktywne cały czas, to występuje niekiedy, to jest względnie rzadkie, natomiast jest i musimy to mieć na uwadze. Też trzeba zaznaczyć, że sporo relacji tego typu pochodzi od dzieci. Ja jestem akurat dość sceptyczny, jeżeli chodzi o relacje dzieci, z wielu powodów, ale jeżeli to są już dzieci starsze, no kilkunastoletnie na przykład, no to trzeba to pod uwagę brać. Także jest wiele form, jest też notowana zmiennokształtność. Są te wszystkie cechy, które występują w manifestacjach parapsychicznych, czyli nagłe pojawienie się, nagłe znikanie, uczucie strachu, chociażby towarzyszące tego typu zdarzeniom, takie wrażenie, że jest się wyciętym z rzeczywistości. To wszystko też charakteryzuje właśnie spotkania z żywym folklorem. O, gdzieś Piotrek mi zniknął. Kategorią, O. nie wiem, pomiędzy duchami a obcymi. No bo to jakieś dziwne rzeczy się dzisiaj dzieją. A to znikasz, a to mówisz wieloma językami. Wiesz, ja to kurde, jak potem ci to otworzę, to wiesz, egzorcyzmów potrzeba na ciebie przy tych dzisiejszych czasach. Ciekawe, zauważyłem, że zniknąłem. To może wiesz, samo to, że o tym mówimy. No właśnie, a poprzednio jak nagrywaliśmy, to jeszcze była sytuacja, że w ogóle też znikałeś, rozchodziłeś się, jakieś dziwne, nie wiem, efekty się dzieją. Tu egzorcysty potrzeba, wiesz. Dziwne rzeczy, muszę powiedzieć. Ciekawe. To jest po prostu żywy folklor. To No. jest żywy folklor, tak.
I słuchaj, jeszcze na zakończenie takie krótkie pytanie, czy istnieją w ogóle inni badacze, którzy zajmowali się tym tematem, no bo przecież taką sprawę bodajże poruszał Vallée, ale troszeczkę w nieco innym ujęciu on to poruszał, ale czy istnieją jacyś inni badacze? Tak, jest ich sporo. Joshua Katchin na przykład, który analizuje podobne relacje, także w takim kontekście folklorystycznym. Jest ich naprawdę dużo. To nie jest popularne podejście do tematu. Większość ludzi wierzy w kosmitów. Druga sprawa, że no jeżeli ktoś usłyszy, że mamy do czynienia z taką a taką obserwacją jakiegoś krasnala, no to wszyscy się popukają w głowę. Wale natomiast, jeżeli o niego chodzi, to on traktował to trochę inaczej. Znaczy on to traktował z dwóch stron tak naprawdę. Czyli po pierwsze, interpretował to w ten sposób, że według niego niektóre dawne relacje, chociażby folklorystyczne, o spotkaniach z dziwnymi istotami, mogły być interpretowanymi po prostu przez pryzmat tamtej umysłowości spotkaniami z UFO. Ale on też tworząc koncepcję systemu kontroli, automatycznie zahaczał o to, o czym my dzisiaj mówimy, czyli wśród tych dziwnych potworków, które wyskakują z tego systemu, są też takie, które bardziej przypominają niż ufonautów istoty z wierzeń, tak? Tylko jak mówię, no jest też pewna zagadka związana z tym, że nigdy z tego, albo raczej nigdy z tego nie wyskakują istoty, które są elementem współczesnej mitologii czy popkultury, postaci z gier, postaci z filmów. Nikt nie widział ksenomorfa na przykład w serii filmów o obcym. Dlaczego? Dlaczego ludzie widzą karły, nie widzą ksenomorfa? Czy to się wiąże tak naprawdę bardziej z kwestiami takimi jak zbiorowa nieświadomość, jak pewne archetypy na przykład, czy pewne wspólne, nie wiem, obrazy, przekonania, dla wielu kultur może to o to chodzi, że to leży troszkę głębiej, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Ale tutaj trzeba by zajrzeć do Junga na przykład i do jego koncepcji na temat UFO, kształtów UFO, które też są bardzo sugestywne. No ale to może przy innej okazji. To może na zakończenie jeszcze ja się pochwalę, bo Mhm. jak była sytuacja tego typu, że przez ileś tam lat mieszkałem w Szwajcarii, to był taki epizod w moim życiu, że wtedy kończyłem studia w Szwajcarii, to tam właśnie te wszystkie kwestie związane z legendami, ze skrzatami i tak dalej, różnej maści z tym żywym folklorem są bardzo, bardzo popularne. Między innymi Krampus tam jest bardzo też popularny, jeśli chodzi o Szwajcarię. Szwajcaria składa się z 16 kantonów, z 6 półkantonów i z jednej republiki, bo najśmieszniejsze jest to, że wśród tych wszystkich kantonów Glarus nie ma statusu kantonu, ale ma status republiki. Po co ja to mówię? Ponieważ jak wróciłem ze Szwajcarii do Polski, to przywiozłem ze sobą dwie książki. Tych książek było znacznie więcej, ale jedną chciałbym się pochwalić. Ta dotyczy między innymi tutaj, jeżeli zobaczymy, to mamy Züger, Sagen und Legenden, nie? Czyli sagi i legendy z kantonu Zug. No nie? Jest taki kanton w Szwajcarii. Co więcej, to jest bardzo bogata książka, która pokazuje, gdzie na terenie tego kantonu pojawiały się jakiekolwiek skrzaty i tak dalej. Ona jest dość szczegółowo opisana, łącznie z tym, że tu jest cały rozdział na przykład Heksen, prawda? Czyli czarownice przykładowo, gdzie się w kantonie Zug pojawiały i kto ich tam widział, gdzie tam ich widział i tak dalej. To dotyczy tylko kantonu Zug, ale drugą taką książkę, grubszą, dużo grubszą, przywiozłem również z kantonu St. Gallen, no bo ja w kantonie St. Gallen akurat mieszkałem. Z kanton St. Gallen też jest dosyć ciekawy i tam też jest masa opowieści właśnie takich ludowych. Może kiedyś się do tego tematu przyłożę i może przysiądę, żeby troszeczkę o tych stworzeniach dziwnych poopowiadać, które tam właśnie gdzieś tam w różnych kantonach w Szwajcarii się biorą, pojawiają. O dziwo, one jakoś pojawiają się na terenie kantonów niemieckojęzycznych, a przecież Szwajcaria jest czterojęzyczna, no nie? Jakoś nie spotkałem się z czymś takim, żeby być może są, może nie wiem, ale na terenie kantonu na przykład Genewa czy Lozanna, na terenie kantonów francuskojęzycznych, czy na terenie kantonu Lugano włoskojęzycznego, żeby tam były jakieś, załóżmy, stwory się pojawiały. Nie wiem, być może są, może o tym nie wiem,
Ale jakoś tak ten folklor ludowy, on się pojawia najczęściej właśnie na terenie kantonów niemieckojęzycznych w Szwajcarii. To jest też bardzo ciekawe dla mnie. Mówię. No ale także ten folklor akurat tam jest bardzo popularny. W Polsce trochę to przygasło, może następuje odrodzenie. Nie wiem, jak wy uważacie, czy z tym się spotykacie. Jeżeli tak, wrzućcie w komentarzach. Ja zachęcam również, żeby odwiedzić kanał Piotra i jeden, i drugi, bo tam też często występujemy, rozmawiamy na różne tematy. Tak więc, moi drodzy, myślę, że warto jest tam zajrzeć i zostawiajcie komentarze, lajkujcie i wspierajcie nasze kanały, bo dzięki temu wszystkiemu i waszej działalności one się rozwijają. Dzięki ogromne, Piotrze, za wspólnie spędzony czas i Również dziękuję. do Pozdrawiam. następnego razu.